Witam ponownie, tu Kamila, a tu jest Nini. Mój kot, który wygląda jakby miał ochotę wypisać się z tego programu i za każdy odcinek zażądać alimentów. No powiedz, że mnie kochasz, prawda? Kochasz mnie? Dobra, może nie dzisiaj. I tak wiem, że mnie kocha. Tak po swojemu, jak psychopata, który zostawia martwą mysz pod poduszką. Z miłości. Po co to nagrywasz? I tak nikt tego nie ogląda. Lepiej zrobiłabyś mi kolację. Dzisiejszy odcinek dedykuję moim 2 córkom z nadzieją, że stanie się też inspiracją dla innych młodych kobiet, silnych i zaangażowanych, które mimo swoich licznych talentów i osiągnięć wciąż czasem wątpią w siebie z powodu drobnych niedoskonałości, dostrzegalnych jedynie przez nie same. Ja jako nastolatka byłam święcie przekonana, że jeśli tylko będę mieć gładką cerę jak z Photoshopu, uśmiech jak z reklamy pasty do zębów i znać wszystkie złote myśli Paula Coelho, to moje życie samo się ułoży jak ręczniki Marie Kondo. Ale wiecie co? Nic się nie użyło. Nawet ręczniki w szafie mam porozwalane. Potem dorosłam, zrozumiałam, że życie nie jest o tym, żeby być idealnym. Życie to nie Pinterest, to bardziej galeria memów z błędami ortograficznymi. Choć na co dzień pełnię funkcję dyrektora HR-u, to coaching jest moją prawdziwą pasją. Nieustannie towarzyszę także tym, którzy poszukują wsparcia w rozwoju osobistym i zawodowym. Zarówno w moich książkach, jak i w tym kanale dzielę się refleksjami i doświadczeniami, by inspirować do budowania bardziej pozytywnej wizji świata, nawet w czasach, które stają się coraz większym wyzwaniem. Przyznaję, jest to świat widziany moimi oczami, czyli trochę idealistyczny. Taki, gdzie ludzie sobie pomagają, nikt nie wpycha się w kolejkę, ani nikt nie krzyczy „ja tylko na chwilkę”. W moim świecie wszyscy żyją w zgodzie, otoczeni naturą, ptaszki śpiewają, a koty mruczą. I wiem, że taki świat istnieje, może tylko w głowach marzycieli, ale skoro mamy już tę głowę, to może warto coś w niej zasiać, oprócz listy zakupów i czy wyłączyłam żelazko. Bo wiecie, jak już raz dopuścimy ten świat do naszej świadomości, to kto wie, może naprawdę da się go stworzyć. Albo przynajmniej spróbować. Miło by było, prawda? Świadomość nie otrzymuje wystarczającego uznania. A szkoda, bo osiągnięcie wyższych stanów świadomości może znacząco wpłynąć na jakość naszego życia i środowisko, w którym żyjemy. Choć nie jest to główny temat dzisiejszego odcinka, warto wspomnieć o świadomości, ponieważ to właśnie silna, pozytywna świadomość stanowi fundament rozwoju osobistego. Wierzę, że aby w pełni rozwinąć swój potencjał, warto odkryć i pielęgnować swoje naturalne predyspozycje, zamiast nieustannie mierzyć się z oczekiwaniami, które nie są zgodne z naszą prawdziwą naturą. Praca w HR-ze to jak codzienna jazda kolejką górską, bez zapiętych pasów. Niby ekscytująco, ale człowiek czasem się zastanawia, czy to na pewno zgodne z BHP. Przez lata miałam okazję zetknąć się z całą paletą zawodowych wyzwań, od dramatów biurowych na miarę telenoweli po negocjacje tak zawiłe, że powinny mieć własnego tłumacza przysięgłego. Ale dziś chcę porozmawiać o jednym zjawisku, które dla mnie jest oczywiste jak to, że kawa lepiej smakuje z ciastkiem. Otóż kobiety i mężczyźni często dochodzą do sukcesu całkiem innymi ścieżkami. To trochę jakby oboje chcieli dostać się na imprezę, tylko że faceci wchodzą przez okno krzycząc „YOLO”, a kobiety najpierw czytają regulamin wydarzenia, sprawdzają zasady ubioru i pytają, czy na pewno są zaproszone. Kobiety skupiają się na perfekcji, podczas gdy dla mężczyzn kluczowa jest odwaga. Dzieje się tak, ponieważ od dziewczynek oczekuje się, by ładnie wyglądały, grzecznie się uśmiechały, były ostrożne, miały dobre oceny i za wszelką cenę unikać porażek. Ale tak na serio? Nikt nie pamięta perfekcyjnych ludzi. Wszyscy pamiętają tych, którzy upuścili tort i z tego się śmiali. Zapamiętują emocje, autentyczność, to jak przy kimś się czuli. Nawet jak ten ktoś miał rozmazaną maskarę i powiedział kremówka przez kremówka. Nie powinniśmy obawiać się błędów ani porażek, bo to właśnie one, jeśli potrafimy wyciągać z nich wnioski, stają się bezcenną lekcją na drodze sukcesu. W kulturze innowacyjności, jaką reprezentuje Dolina Krzemienna, porażki nie są stygmatem.
Wręcz przeciwnie, brak choćby 2 nieudanych startupów może budzić podejrzenia. To podejście można z powodzeniem odnieść również do życia osobistego. Każda trudność, jeśli potraktujemy ją jako okazję do rozwoju, przybliża nas do bardziej świadomego, autentycznego i spełnionego życia. Uważa się, że chłopcy bawią się na ostro, wysoko się huśtają, wspinają się na szczyt drabinki po to, by z nich skoczyć, oczywiście głową w dół krzycząc: zobacz, zobacz, bez trzymanki! Potem dorastają i ryzyko to dla nich norma. Czy to w pracy, czy na randce, a my zanim zapytamy o podwyżkę, sprawdzamy horoskop, robimy analizę SWOT i pytamy 3 koleżanki, czy to na pewno nie głupio brzmi. Dziewczynki myślą, że muszą pracować 2 razy ciężej, by w ogóle zostać zauważone. W rzeczywistości są naprawdę 2 razy bardziej sumienne, bo nie pozwala im się na błędy czy porażki. Chłopców wychowujemy po to, żeby byli odważni, a dziewczynki, by były perfekcyjne. W efekcie kobiety są rzadziej reprezentowane na stanowiskach kierowniczych, w parlamencie i wielu innych miejscach decyzyjnych. Czasem dostaję wiadomości od dziewczyn: Kami, słuchaj, chciałabym być bardziej pewna siebie, ale ja nie jestem taka jak ty. Wtedy odpowiadam: kochana, ja też nie jestem taka jak ja. Ja udaję, a 90% mojego dnia to jest, co ja w ogóle robię. Głównie staram się, żeby kot nie przejął władzy nad moim domem. Za późno. No właśnie. A teraz czas na ciekawostkę z działu co? Kobiety, które wyglądają zbyt perfekcyjnie, są czasem uznawane za mniej kompetentne. Serio. Im bardziej zadbana, tym częściej ktoś pomyśli, że nie wszystko złoto, co się świeci. Czyli jeśli masz idealny makijaż, fryzurę jak z reklamy i mówisz z gracją, to inni często myślą: no dobra, ale co ona tak naprawdę umie? Dlatego dobra wiadomość, plama od kawy na bluzce i zawieszenie się w połowie zdania mogą ci pomóc. Autentyczność zawsze wygrywa z perfekcją. Zawsze. Więc nie ukrywaj swoich skaz. Pokaż je z dumą. Świat potrzebuje mniej porcelanowych lalek, a więcej kobiet z charakterem, które czasem bąkną pod nosem: o kurwa. I dalej robią swoje. W latach 80. psycholożka Carol Dweck prowadziła badania nad tym, jak uczniowie radzą sobie z wymagającymi zadaniami. Zauważyła, że inteligentne dziewczynki częściej się wycofują. Co ciekawe, im wyższy iloraz inteligencji, tym szybciej rezygnowały w obliczu trudności. Warto jednak podkreślić, że nie zawsze wycofanie się jest oznaką słabości. Bywa wyrazem dojrzałości, świadomości, że obrana droga nie służy naszemu rozwojowi. Tymczasem chłopcy dostają trudne zadanie i mówią: okej, let's go! Jakby właśnie wychodzili na ring ze swoim szefem. A dziewczynki w szkole wymiatają. W 5. klasie mają lepsze wyniki niż chłopcy we wszystkim, nawet w matmie. Ale gdy tylko coś nie idzie perfekcyjnie, panika, alarm, ewakuacja emocjonalna. I to nie znika z wiekiem. Faceci aplikują o pracę, jak tylko mają 50% wymagań umiejętności. Dobra, pół umiem, idę. A kobiety? Mam 98%, ale nie znam 2 skrótów w Excelu, więc może za rok. Gdyby kobiety były wychowywane do odwagi, a nie do idealnie wyprasowanych życiorysów, mielibyśmy więcej innowacji, mniej spiny i pewnie szybszy Wi-Fi. Gdy rozmawiam z kobietami i mężczyznami, widzę pewien wzorzec. W trudnych sytuacjach mężczyźni mówią mi zazwyczaj, że coś jest nie tak w pracy i trzeba to naprawić, a kobiety mówią, że coś jest nie tak z nimi. Młode kobiety muszą wiedzieć, że nie są same w swoich trudnościach. Funkcjonujemy w systemie, który często bywa niedoskonały i to jego struktury wymagają zmiany, nie one same. Wiele kobiet przyznaje, że obawia się zadawać pytania, by nie zostać odebranymi jako mniej kompetentne. Dlatego tak ważne jest, byśmy budowali środowisko wzajemnego wsparcia, które dodaje odwagi, inspiruje i wzmacnia tak, aby każda dziewczyna mogła realizować swój potencjał i tworzyć rzeczy naprawdę wielkie. Widzę to każdego dnia. Musimy zacząć uczyć nasze dziewczynki, że niedoskonałość jest w porządku. Niech wiedzą, że nie trzeba mieć planu na życie jak z Excela. Trzeba im pokazać, że warto być odważną niż w szkole i na starcie kariery.
zanim życie zacznie rzucać w nie fakturami, spotkaniami o 8 rano i pytaniami w stylu: gdzie się widzisz za 5 lat? Gdzieś po drodze bunt został wyłączony. Gotowość do przekraczania granic, które nigdy nie powinny były istnieć, przygasły pod presją bycia idealną. Ale ten bunt nie zniknął. Czeka, by na nowo się rozpalić w każdej dziewczynie, która choć raz zwątpiła w siebie podczas spotkania, na scenie albo patrząc w lustro. Dlatego mam prośbę. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to przede wszystkim szacunek, ale zrób coś fajnego. Powiedz jednej młodej kobiecie w swoim życiu, siostrze, koleżance, sąsiadce, nie wiem, że nie musi być perfekcyjna. Jeśli zaczniemy uczyć dziewczyny, że ich wyjątkowe niedoskonałości są wartością, stworzymy ruch młodych kobiet, które są odważne i budują lepszy świat dla siebie i dla innych. Jedna z podstawowych zasad wszechświata brzmi: nic nie jest doskonałe. Prawdziwe piękno kryje się w niedoskonałości, bo perfekcja nigdy nie jest autentyczna. Jeśli ten film dał Ci choć troszkę do myślenia, zostaw łapkę w górę, albo nie, to też spoko, nie jestem Twoją matką. Subskrybuj, jeśli chcesz więcej rozmów przy zachodzie słońca, a jeśli masz dziś gorszy dzień, to pamiętaj: Zjedz coś, a potem się prześpij. Pamiętaj, niedoskonałość to Twoja supermoc. A teraz czas się pożegnać, bo idę upuścić herbatę na dywan, żeby udowodnić, że mówię serio.